Pamiętacie mój test Velara? Wtedy po raz pierwszy miałam do czynienia z nowym systemem inforozrywki Range Rovera. Stopniowo pojawia się on w nowych samochodach marki, na przykład w nowym Range Roverze Sport. O tym, jak Sport jeździ, też już opowiadałam, a to jest jeszcze mocniejsza wersja SVR, więc uwierzcie mi na słowo, jeździ jak zła. O SVR opowie Wam Marek, link do jego wideo w opisie mojego. Tam są też linki do moich testów Sporta i Velara. A ja zapraszam na materiał o nowym systemie inforozrywki Land Rovera, Range Rovera i Jaguara. Na pewno pamiętacie, że stary system powodował u mnie tylko irytację. Był wolny, nawigacja wytyczała trasę w dziwny sposób, całość sterowania nie przystawała, moim zdaniem, do luksusowych samochodów. Velar to była nowa jakość i teraz mam ją tutaj. Wyświetlacze są 3 plus HUD, czyli po polsku wyświetlacz przezierny, to coś na szybie. Od tego zacznę. Pojawiają się tutaj dane o prędkości, komunikaty nawigacji, ale tylko wtedy, kiedy zbliżamy się do jakiegoś zakrętu czy ronda. To bardzo dobre, bo od razu zwracasz na to uwagę, kiedy się pojawia przed Tobą. Może tam się też pojawić informacja o tym, kto dzwoni, co ma sens o tyle, że nie odwracasz wzroku od drogi nawet na chwilę. Ale to nie wszystko, bo kierowca ma też do dyspozycji wyświetlacz przed sobą, ten z zegarami. Wszystko jest wirtualne, więc zarówno wskazanie, jak i umiejscowienie zegarów można przestawiać, podobnie jak treści dodatkowe. Jeśli lubisz mieć wgląd w dane o spalaniu, możesz je tu mieć. Są też dane z radia czy nawigacja. Mamy też duży wyświetlacz po środku. 10 cali przekątnej to nie jest ponad 15 w nowym Tuaregu, ale pod jednym wyświetlaczem mamy drugi. Na tym niżej położonym sterujemy funkcjami związanymi bardziej z komfortem jazdy. Tutaj przestawiamy tryby jazdy samochodu, uruchamiamy podgrzewanie czy wentylację siedzeń. Co ważne, fizyczne pokrętła, które normalnie służą do regulacji temperatury nawiewu, służą też do regulacji siły ogrzewania czy wentylacji foteli, jeśli taka funkcja została wywołana na ekranie. Ekran główny to kilkanaście aplikacji, trochę jak w smartfonie. Jest oczywiście nawigacja, dokładna, wygodna, rozumiejąca potrzeby kierowcy. Uczy się stałych miejsc i tras. Tutaj można też sterować swoimi ulubionymi aplikacjami i zamiast radia słuchać na przykład Spotify. Tutaj ustawiasz połączenie Bluetooth z telefonem, tutaj pojawia się obraz z kamer naokoło samochodu. System inforozrywki Range Rovera to też funkcje, które nie przydadzą się może szczególnie w Polsce, ale w innych krajach jak najbardziej. Pierwsza to wyszukiwanie kierunku modlitwy. Dla muzułmanów jest to szczególnie ważne. Druga funkcja jest mniej związana z wiarą, a bardziej z sytuacją, kiedy ktoś inny prowadzi Twój samochód. Chodzi mi o valet parking, czyli oddawanie komuś samochodu, żeby go zaparkował pod restauracją czy klubem. W Polsce chyba nigdzie nie ma czegoś takiego, w Europie też jest mało popularne, ale są kraje, gdzie jest to norma. Nie chcesz, żeby parkingowy przystawił Ci Twoje ustawienia, żeby grzebał w systemie. Kiedy ma wsiąść do samochodu, włączasz tryb parkingowy i zrobione. A co jest ważne dla Ciebie, jak chodzi o system inforozrywki? Z jakich funkcji korzystasz najczęściej, a jakich w ogóle nie używasz? Daj mi znać w komentarzu. Oceń moje wideo, daj łapkę w górę, jeśli Ci się podobało. Naciśnij dzwoneczek, żeby zawsze być na bieżąco z wideo ode mnie. Nowe materiały motoryzacyjne w każdy czwartek o tej samej porze. Dzięki i do zobaczenia!